Witam Was serdecznie. Słuchajcie, czas na pojedynek, czas na zwieńczenie serii z Merkurem Futur 702 Gold. Czy wszystko złoto, co się świeci? Tutaj się świeci, ewidentnie. Wizualnie 24-karatowe złoto. Funkcjonalnie świetna efektywność. Jak dla mnie za duża głowica i nie ta moletowanie. Więc tutaj już Wam mówiłem, że tak nie do końca czuję tą tak zwaną chemię od pierwszego wejrzenia, a dokładnie ogolenia. Zapraszam na ostatnie golenie, jeżeli ktoś jeszcze nie widział. Tam znaleźliśmy to ustawienie, ten taki balans, dwójeczka ustawienie, które jest takie całkiem już naprawdę bardzo sensowne, czyli takie po mojemu. Nie kosimy za mocno skóry, świetnie golimy i wszystko się zgadza. I ta dwójka tutaj ma naprawdę moim zdaniem logiczny sens. Jak wiecie dobrze na moich filmach, na moich pojedynkach, a szczególnie w ostatniej serii, takiej miniserii, jeżeli chodzi o pojedynki, czyli Battle Razors, jest miniseria Clone Wars, czyli maszynki, które pretendują do tak zwanego miano detronizacji oryginału. Mieliśmy tak z Progressem, mieliśmy tak z Hensonem i dzisiaj też tak będziemy mieli. Czyli robimy tak zwane odbicie w lustrze i przedstawiam Wam oryginał Merkur Futur 702 Gold i no właśnie, klon Futur, bo i nie Merkur, i nie Gold. Te dwie maszynki będą dzisiaj weryfikowane i te dwie maszynki nam odpowiedzą, czy musimy mieć oryginał, żeby się dobrze golić, czy klon jest lepszy od oryginału, czy cena goli. Słuchajcie, co mamy? Mamy praktycznie identyczne. Naprawdę wizualnie jest to... Głowica jest może w jakichś ultra detalach troszeczkę większa, jeżeli chodzi o oryginał, ale są to naprawdę zbliżone kwestie. Jeżeli chodzi o wykonanie gołym okiem, widzicie, ja Wam jeszcze zrobię zdjęcia, że no ktoś tutaj chciał zrobić coś praktycznie identycznego. Tutaj mamy pokrycie złotem na wysoki połysk, tutaj mamy jakąś tam satynkę. Jeżeli chodzi o długość rączki, 95 mm jedna i druga, ale w średnicy już tak samo nie jest. Oryginał jest ewidentnie szerszy, jeżeli chodzi o średnicę, tutaj jest mniejsza średnica. Cyferki tutaj ładnie nadrukowane, tutaj pięknie wyrzeźbione, także czujemy je pod ręką nawet po ciemku, jakby któryś z Was się golił. Więc wygląda to fajnie. Tutaj nie ma napisu Merkur, bo jakże miałby być. Tutaj oczywiście jest. Słuchajcie, ściągamy czapeczki i sprawdzamy, co jest pod spodem. Masa tych maszynek jest bezdyskusyjnie inna. 128 gramów oryginał, 88 gramów klon. Więc to robi znaczącą różnicę. Słuchajcie, jeżeli chodzi o po zdjęciu czapeczek, co tu mamy? Dwa takie same piny, praktycznie identyczne. Tutaj jest powierzchnia gładka, tutaj są jakieś przetłoczenia, nie do końca wybarwione, więc widać tutaj jakieś takie braki produkcyjne. Jeżeli chodzi o geometrię, identycznie z jednej i z drugiej strony, bo w Futurze nie ma czegoś takiego, że są dwie identyczne strony. Jedna ma takie jakby wgłębienie, które kciukiem pozwala czapeczkę zdjąć. Także jeden i drugi egzemplarz ma dokładnie to samo. Czyli tutaj tak samo funkcjonuje. Jeżeli chodzi o kwestię mechanizmu, tak zwani Chińczycy dokładnie zgapili to samo. Tu będziecie mieli też na zdjęciach, ale to jest dokładnie ta sama logika, ten sam mechanizm. Wszystko jest tutaj identyczne. Tutaj tylko i wyłącznie Wam pokażę Made in Germany i Merkur. Tak jest, tak. Tutaj dwie grawerki, jeżeli chodzi o kwestię ukrytych detali w oryginale. Tutaj co mamy? Nic. Słuchajcie, nie ma co za dużo gadać. Czas się pojedynkować, a przede wszystkim golić. Czym dzisiaj się golimy? Z żyletką Persona Platinum. Nasza żyletka testowa, ona nam cały czas odpowiadała na dużo ciekawych pytań, jeżeli chodzi o golenie oryginałem i tak samo tutaj chcemy sobie ją zaprosić do tańca. Bierzemy jeden egzemplarz i za chwilkę będziemy tutaj montować. Przypominam, na czapeczce układamy, double click, klik, ładnie weszło, jest równo, tak. Tutaj ustawiamy dwójeczkę, dokładnie tak. Ty i ty w komisji, tutaj tak zwane wykonawstwo i lecimy. Dwójka jest? Jest. Kolejna
czapeczka, tym razem satynowa, tym razem u pretendenta. Dokładnie ten sam mechanizm, zakładamy. Wydaje mi się, że troszkę żyletka ma więcej tak zwanej przestrzeni w oryginale niż tutaj, ale dobra. Klik, klik, jest. Gra. Ustawiamy na 2, proszę bardzo. Jest. Lecimy. Słuchajcie, niech się sprzęt grzeje, a ja wyciągam prawo jazdy na podwójne maszynki, bo to nie jest tak, że tutaj jedna, tu druga. Panowie i panie, tutaj trzeba mieć kwit, glejt, tu trzeba mieć zdane prawo jazdy, żeby na jednej twarzy jechać 2 maszynkami. Tak łatwo to nie ma. Słuchajcie, polskie produkty, jakże ciekawe, jakże wyjątkowe. Takie mi się zachciało wziąć dzisiejszy pojedynek i takie do nich wracam, bo tu nie ma nic nowego. Czemu? Bo Seba Abes wraca na kanał, potrzebuje świetnego poślizgu, polubiłem się z tym mydłem, zauroczyło mnie wręcz trochę. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, zapraszam tutaj na odcinek wielkanocny. I co? Chyba za talą wraca na salony. Banan jest? Jest. Jak u Snowiego jest banan na twarzy, to jest tak zwany tallow. I powiem Ci, nie jeden już mówił tutaj, że Snowy słodził, że za słodko, za fajnie. Nie słodził, mówił jak jest. Na YouTubach absolutnie wszyscy zadowoleni, jeżeli chodzi o golenie tym mydłem. Na forum także już zawitało, też świetne opinie. Po prostu nie znam osoby, która przegoliła się mydłem produkcji Sebastiana i coś tutaj nie zagrało, coś tutaj jest niak. To jest świetny produkt, czy wege, czy tallow, czy taki zapach, absolutnie wszyscy zadowoleni. Bo po prostu nasz polski talent, kolejny, jeden z wielu i mam nadzieję jeszcze wielu w tradycyjnym goleniu. Naprawdę jest dobrze, więc to dzisiaj będzie przetłoczone do dębowej miseczki, jeżeli chodzi o kwestię Decotfela Smile. Ale to nie polskie, spokojnie. Z polskich produktów Valhalla, Artur Żółkowski, świetny pędzelek, tak zwanego dla tego gościa tutaj zrobione. Poroże jelenie, przypominam, dzik wklejony w ten właśnie fantastyczny kawałek niesamowitego pędzla. Świetnie zdaje egzamin, lubię po niego wracać. Dla mnie stworzony, rodzina wikińska jest dosyć spora, bo on zrobił kilka jeszcze takich pędzli, ale dla Snowiego Valhalla jest jedna. Co nie zmienia faktu, że dzisiaj się tam nie wybieramy. Jesteśmy tutaj na ziemi, nie wybieramy się gdzieś tam za światy. Bawmy się tradycyjnym goleniem. Co po goleniu, to po goleniu. Słuchajcie, dzik zmoczony, co nie zmienia faktu, że wrzucimy troszeczkę tutaj wody. Jak wiecie, tallow lubi pić wodę. Dawkujemy powoli, spokojnie i lecimy. Nasz dzikus już troszkę tutaj się moczył i jest fajnie, jest dobrze. Za dużo kręcić nie będziemy. Czemu? Bo Artura mydło jest idiotoodporne, jeżeli chodzi o Artura, przepraszam najmocniej, Sebastiana. Artur to pędzel zrobił i też jest idiotoodporny, jeżeli chodzi o użytkowanie, a Sebastiana, Sebego, Abesa, mydełko jest idiotoodporne, jeżeli chodzi o wykonanie. Naprawdę 2 młodych chłopaków, świetne talenty, robią robotę, jest dobrze. Jest na tyle dobrze, że lubię ten zapach. Tylko chciałoby się troszeczkę więcej tak podkręcić. Ja wiem, Seba, wiem, aromaty i tak dalej, uczulenia na skórę. Daj tam parę kropelek więcej. Nie skapują się, nikt nie powie, prawda? No, przecież nikt tego nie zobaczy. Słuchajcie, dzięki bardzo za świetny odbiór poradnika Snowiego. Już drugi odcinek. Jeżeli ktoś jeszcze pierwszego nie widział, zapraszam, jest tu. Jeżeli ktoś drugiego, nie daj Boże, nie widział, jest tu. Jak to jeden z komentujących wspomniał po oglądnięciu, że wbrew pozorom, mimo że to jest odcinek o błędach dla początkujących i o kwestiach, jak już się zdecydowałeś na tradycyjne golenie, jak zacząć, na to zwrócić uwagę, to wiele aspektów, które tam zostały przeze mnie ujęte, wbrew pozorom u super już zaawansowanych osób też można by rozpatrzeć. I powiem Wam szczerze, takie moje było ciche założenie, że i dla golących się tradycyjnie, którzy już wiedzą, o co w te klocki chodzi, ale też, wiecie co, niektóre rzeczy sam po sobie widzę. Powiedzcie, czy tak nie macie, że w momencie, gdy robicie jakąś czynność, zaczyna to być tak zwany automatyzm, wchodzimy w rutynę. Rutyna potrafi być dobra pod tym względem, że dużą część już mamy za sobą. Możemy się skupić na detalach, których
nie widzimy jako początkujący, ale wkrada się też problematyczność. Czemu? Bo możemy właśnie zwracać uwagę na detale, które zawsze powinny być przez nas postrzegane w danej czynności i wtedy co się dzieje? Wtedy się dzieje pewien proces, który nie do końca moim zdaniem jest w porządku. Że po pierwsze nie rozwijamy się, po drugie możemy wchodzić w jakieś takie lekkie podejście do wielu tematów, a po trzecie możemy nie zauważyć pewnych kwestii, a ja zawsze twierdzę, że w życiu warto być czujnym we wszystkim. Czemu? Bo nawet jeżeli w czymś jesteśmy zaawansowani, każdy nowy raz powinien nas czegoś nauczyć, powinien nam coś dać nowego i do przemyślenia, i do zauważenia, do rozwoju i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także ten film nie jest tylko dla początkujących. Jak ktoś jeszcze nie widział, zapraszam. Co nie zmienia faktu, że absolutnie wszystkim Wam bardzo dziękuję za odzew, za dobre słowo, czy w komentarzu, czy w prywatnej wiadomości, jakkolwiek. Bardzo się cieszę, bo to jest zawsze bardzo miłe. Jeżeli koncepcja propagowania tradycyjnego golenia według Snowiego trafia do widzów, to się chce po prostu. Jest to bardzo, bardzo miłe. Także dzięki jeszcze raz wszystkim za reakcję, za oglądnięcie, za lajki, komentarze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A też po tak zwanym odcinku, jeżeli ktoś zawitał do nowych subskrybentów, do grona nowych subskrybentów mojego kanału, też bardzo dziękuję, bo to też zawsze bardzo miłe i rozwijamy się. Słuchajcie, idziemy dalej. Mydełko już prawie finalizujemy, co nie zmienia faktu, że jeszcze troszeczkę wody tutaj dodamy. Niech ono dzisiaj jest takie troszeczkę bardziej lekko podbite wodą. A czemu nie? W końcu sprawdzamy, słuchajcie. Seba prosił, żeby jedno golenie zrobić właśnie wyrabiając w miseczce, a drugie golenie zrobić nabijając pędzel z tygla i wyrobić na twarzy. Sorry Seba, po przemyśleniu chyba nie. Wiesz czemu? I wy wszyscy też się dowiecie. Jest dosyć duża rotacja mydeł, jeżeli chodzi o moją kolekcję. To jest raz. Wiadomo, nagrywanie YouTube'ów wymusza pewną niepowtarzalność, jeżeli chodzi o mydła, a ja chcę to mydło u siebie już zostawić. I jak dobrze wiemy, a jak ktoś nie wie, to proponuję to rozważyć, że jeżeli mamy twarde mydło, takie potrójnie mielone, które później wysuszymy i one jest dalej jak kamień, to woda nie robi takiego spustoszenia. Jeżeli mamy kropy, czyli miękkie mydła, no to mamy problem. Czemu? Bo woda robi robotę. Jeżeli zaprosimy pędzel z wodą do tygielka albo będziemy to praktykować, to już najzwyczajniej w świecie skończmy to mydło, bo po jakimś niedługim czasie skończy się tak, że mydło może popracować trochę, jeżeli chodzi o zawartość sama w sobie. Wiadomo, te mydła miękkie mają więcej i aromat może już ulecieć. Też tak miałem jeden taki przypadek i tak dalej, więc Seba, zakładając, że to mydło jeszcze ma być ze mną trochę, nie będę go taplał w wodzie, pozwolisz, ale dzisiaj z przyjemnością przegolę się jeszcze raz na wizji. Słuchajcie, jest już pięknie i gotowo. Valhalla by Artur Żółkowski stworzył genialną pianę. Ta piana jest po prostu niesamowita, a to co na twarzy się będzie działo jest jeszcze bardziej niesamowite. Słuchajcie, zaraz przygotowany, przypominam, zgodnie z odcinkiem ostatnim, rozdział higiena, polecam i praktykować i oglądnąć. To naprawdę detale w tradycyjnym goleniu robią różnicę. Słuchajcie, ale też różnicę, jakie produkty używamy. A ja dzisiaj chciałem sobie wysoką półkę zaprosić na twarz. I jeżeli chodzi o pędzel, i jeżeli chodzi o tak zwane mydełko. Ale po goleniu też wysoką półkę zaprosimy. Choć tam mimo, że będzie bardzo przyjemnie, to już będzie mniej optymistycznie. Ale to zrozumiecie bardzo szybko. Słuchajcie, jest dobrze, jest bardzo dobrze. Zobaczcie, jaka to jest pianka. Ostatnio wyrabialiśmy syntetykiem. Dzisiaj dzika zaprosiliśmy do współpracy. Bez różnicy. Mydło bez najmniejszego problemu się wyrabia i tym, i tym. Pędzel z każdym nowym
użyciem coraz bardziej przyjemny, miękki. Już od samego początku był, ale teraz to już jest poezja. Już się napracował trochę. Tygodnia, ani 2 to on nie ma. I jak ktoś śledzi mój kanał systematycznie, to nawet wie, kiedy się pojawił. Nie ukrywałem tego. Premiera była bardzo szybko. Co nie zmienia faktu, że już przebieg jakiś ma. I to jest piękne, że nic mu się złego nie dzieje. Wręcz odwrotnie. Im starszy, tym lepszy. Ustka sobie zrobimy. No też, żeby nas piana za chwilę na kichanie nie zapraszała. Uszy też i lecimy. Słuchajcie, pojedynek ma być na poważnie, a nie jakiś tutaj pajacerka i te sprawy. Słuchajcie, nie będę nic mówił, powiem tylko jedno. Oryginał zapraszam do tańca, czyli Merkur Futur 702 Gold w tym stadzie musi ustanowić, kto tu jest alfą. I to jest bezdyskusyjne. Czy tak zrobi? Nie wiem. Wiem, że chce się ogolić. 2, pierwsze przejście z włosem. Wiem, że ewidentnie czujemy żyletkę na twarzy. Od pierwszego przyłożenia czujemy. Tutaj nie ma sentymentów. Tutaj czuć... O! Widzicie? Za mało pojedynków. I co by było? Bylibyście świadkami. Byłby falstart. Byłoby koniec. Nie ma żadnego pojedynku. Ta część jest tutaj nie do ruszenia. Lecimy pół twarzy. Przyzwyczajenie. No, drapie nam tutaj, opowiada. Kontrabasik. No, dzisiaj to naprawdę, słuchajcie, o wiele więcej ma do opowiadania niż na ostatnich goleniach. Jednym słowem, Merkur się wściekł. Powiedział: gościu, co ty będziesz mnie tutaj zestawiał z jakimś tam miglancem, który mi tutaj podrostkiem chciałby sobie tutaj być oryginałem, a nie jest, nawet do butów mi nie dopięł. No tak, ja znam ten język, on wiem, co mi mówi. No dobra, nie wściekaj się już, nie podcinaj mi gardła czasem. Przecież tu się można dogadać. To jest tylko jedno golenie. Nie musisz tu od razu aferę kręcić, panie Merkur, nie? No. Powiem wam, nerwowy się zrobił jakiś. No ale nic to. Dobra, odkładamy chłopa, co by trochę ostygł z emocji, a bierzemy tego tutaj pretendenta. 2 jest, lecimy. Pierwsze przejście z włosem. Dobra strona, dobra. Inny dźwięk, bardziej taki stłumiony, całkowicie. Inne wykonanie, inny materiał. Jakiś taki tłumik ma dosłownie. Chińczycy chyba tłumik zamontowali na maszynkę. Ciekawe. Co czuć od pierwszego przyłożenia? Mniejsza agresja. Na tym drugim ustawieniu taki, mimo że geometrycznie, wizualnie jest bardzo podobnie, to żyletka inaczej pracuje na twarzy. Absolutnie inaczej. Jest spokojniej, nie jest źle. Mam takie, wiecie, przeświadczenie, jak sobie patrzyłem na nią, że to chyba będzie pierwsze golenie, jeżeli chodzi o Wojnę Klonów, z maszynką, która nie odrzuci mnie na dzień dobry, tylko nawet jakoś tam, powiedzmy, że postawi poziom zauważalnej konfrontacji z oryginałem, a nie na zasadzie takiej, że masz maszynkę w ręku i już wiem, że cokolwiek by się nie zadziało, to pozamiatane. Nie będę wam jeszcze mówił, bo nie, wiecie dobrze, że u mnie to na końcu. Po pierwszych przełożeniach nie będziemy sobie opowiadać bajek, ależ tej piany tu jest po prostu. Świetna współpraca. Pędzel Valhalla plus mydło Abes. Świetna współpraca. To po prostu jest poezja. Poziom, jaki jest przyjemności, jeżeli chodzi o takie właśnie produkty, to jest coś niesamowitego. Dlatego właśnie tak się cieszę, że mamy nasze polskie talenty, którym się chce, które rozwijają dziedzinę, naszą pasję i to naprawdę wszystko w tym momencie się zgadza. Czemu? Bo w tym naszym pięknym kraju jeszcze tradycyjne golenie się rozwija, a nie zwija. I tego się trzymajmy. Jest dobrze, słuchajcie, zobaczcie. Piany nam narobił, a naprawdę dużo nie brałem. Wydajność tego mydła jest świetna.
To mi się podoba. Ja tylko tego zapachu bym chciał trochę więcej. On jest zauważalny, żeby sobie nikt nie pomyślał, że Snowy się nagadał na Wielkanoc o zapachu, a teraz już zgubił. Nie, jest. On wchodzi delikatnie w poziom, który jest ok, ale ja bym chciał więcej. Trochę więcej. Seba, mówię ci tu po cichu. Nikt o tym się nie dowie. Mówić. Nikt się nie dowie. Słuchajcie, lecimy. Drugie przejście w poprzek. Merkur już chyba ochłonął trochę z tych emocji i mam nadzieję, że krzywdy nie zrobi do roboty. No, dzisiaj żyletko sobie opowiada. Róża ta głowica jest naprawdę duża. Mam takie mieszane odczucia, jeżeli chodzi o tą maszynkę. Ona bardzo goli, ona efektywnością potrafi urzec, ale ma te pewne cechy typu właśnie brak funkcjonalności, moim zdaniem, jeżeli chodzi o geometrię, plus tą rączkę i te brak moletowania, bo to jest tylko przetłoczenie takie wewnętrzne, a tak naprawdę jest to powierzchnia gładka. Przy dłoni mokrej albo umydlonej nie do końca czuję się komfortowo. Same utrzymanie jest ok, ale jak przekręcamy na przykład sobie stronę, żeby skorzystać z jednej, z drugiej strony żyletki, to już różnie jest. To już jest różnie. No, a mówił instruktor na prawo jazdy. Do połowy Snowy, tam gdzie nos, do połowy. Pamiętam te lekcje, mówię wam, pamiętam jak zdawałem. To nie jest tak hop, że bierzesz dwie maszynki i od razu lecisz. Na to trzeba mieć kwit. No. I ewidentnie inaczej pracuje oryginał od tak zwanego klona. No, powiedzmy, że będziemy tak nazywać. Tam są różne o chińskiej wymowie firmy, które produkowały tego właśnie delikwenta satynowanego. Nie będę już wdrażał się, która firma. Po prostu klon. I tyle. Jabłko od Adama na przełyku. Jakby ktoś z młodych jeszcze nie wiedział, bierzemy krtań, tak jakbyśmy, że tak powiem, mieli przełknąć ślinę. Zatrzymujemy, krtań schodzi niżej, przelatujemy żyletką, puszczamy, krtań podnosi się do góry. Tak to wygląda. Mechanizm pracy krtani. Słuchajcie, połowę mamy zrobioną. No i lecimy następną. Drugie przejście. Tak, tutaj jest normalnie przytłumiony taki dźwięk. Inaczej całkowicie pracuje ta żyletka. Całkowicie. Efekty już niedługo. Nic tu się nie dzieje, jeżeli chodzi o zawijanie. Nic tu się nie dzieje, jeżeli chodzi o jakieś wibracje. Znamy z tego kanału pewne maszynki, nawet sławetnych firm, które wpadały w jakiś dziwny rezonans i później skóra cierpiała. Tutaj nie ma tego. Powiem szczerze, relatywnie kulturalna praca tej maszynki. Naprawdę. Zauważalna od pierwszego razu mniejsza agresja. Mniejsze czucie żyletki, jeżeli chodzi o współpracę z tak zwanym oryginałem na jednej twarzy. Okej. Pracujemy sobie i jest. Okej. Dobra. Okej. I jeszcze nic się nie dowiecie, słuchajcie. Dopiero po trzecim przejściu. Nie ma tak lekko, że już coś tu spoilerujemy. Pojedynek to pojedynek. Do ostatniej linii. Jak to w sporcie. W ostatniej sekundzie może się coś zagrać, co odwróci tak zwany efekt finalny. Czy na pojedynku, czy w piłce gramy do ostatniego gwizdka, nie? No, słuchajcie. Ostatnie przejście. Piany mamy pod dostatkiem. Nic tu nam nie braknie. Bardzo uniwersalny, przyjemny ten zapach. O! Klasyka gatunku. Słuchajcie, nie mogło być inaczej. Tylko na to czekałem. W sumie Valhalla. Idziemy w zaświaty. Pasuje.
Pasuje. Kraina szczęścia wikińska. Wiking z bronią w ręku w boju, czyli w tak zwanym pełnym rynsztunku walcząc, ale też w honorze wikińskim, bo to był honor umierając w boju. Zawsze trafiał do Walhalli. Czyli jednym słowem piana tutaj latać się nauczyła chyba w tym kierunku. Tak mi się wydaje. Jest pięknie, naprawdę. Jest przyjemnie, jest delikatnie, jest pełna współpraca pędzla z mydłem. Pogadali, wszystko pięknie, ładnie, trzeba finiszować. Słuchajcie, trzecie przejście, podwóz. Dalej coś jeszcze zostało do ścięcia, bo słyszymy ścinany zarost. To jest właśnie co w futurze jest absolutnie bezdyskusyjne, czyli efektywność. On naprawdę wie, co robi. Wie, co robi. Wie, po co ma żyletkę w sobie i do czego ona służy. To jest maszynka z tych, której nie trzeba tłumaczyć, co ma robić na twarzy. O właśnie. No właśnie. Weź tu z tak wielką głowicą wycyrkuj co do milimetra połowę twarzy. To jest dopiero. Wiecie co? Ekierkę se wezmę na drugi pojedynek. Jak mi widzowie dadzą taką maszynkę, nie małą, przyłożę sobie i będzie łatwiej, nie? No, podwłos, wąs. Czuć. A najbardziej zabawne właśnie ta kombinacja alpejska, jeżeli chodzi o tą głowicę. W tym momencie wiecie co? W stojaku się śmieje syntezji ze mnie. Weź sobie mnie, to zobaczysz, gdzie się ogolisz i jak milimetro. Co do milimetra. Zwanego milimetrem. Ok. I teraz tak. Red alert. 3-4. Zobaczymy, czy odpali. Na pewno ścina. Oj. Już mógłbym coś powiedzieć. No ale nie mogę. Nie byłoby to fair wobec tego delikwenta, jak tu opowiem, przestraszy się, emocje wezmą górę i nie wygra. Dajmy mu szansę. Podwłos. Okej. Naprawdę skrajnie inne czucie żyletki. Tu jest absolutnie delikatnie. Tu w ogóle, powiem wam szczerze, jak dwie różne maszynki. I dźwiękiem, wyglądem identyczne, ale jak dwie różne maszynki. I dźwiękiem, i pracą na skórze. Całkowicie co innego. Totalnie. Wbrew pozorom, podwłos pod wąsem przyjemniej, bo praca żyletki jest inna. Ale to, że przyjemniej, to nie znaczy, że bardziej efektywnie. Dajmy szansę, prawda? Nic tu nie hamuje mimo tak zwanej satynki. Ja wiecie, że nie jestem z tych, co zauważają jakieś hamulce ręczne i ABS-y, jeżeli chodzi o kwestie maszynek. One po prostu tak pracują. Tutaj nie czuję tego jakoś za bardzo. Znacie taką jedną, co była mistrzynią hamowania. Ale to nie o nim mowa. Okej. Coś delikatnie skubnięło. Jak się za chwilę pojawi punktowo, to ona. Bo poczułem przy krtani. Słuchajcie. Koniec, ale tutaj nie ma poprawek. Ile dała, tyle mogła. Ile mogła, tyle wyszło. A wyjdzie zaraz wszystko. Słuchajcie, zimna woda.
Okej. Coś w nosie mnie kręci. Słuchajcie, bezkontuzyjnie, z tego co widzę, i to tak naprawdę bezkontuzyjnie, ani jedna, ani druga, minimalnie Merkur, ale z faktu, że tutaj ta żyletka coś tam więcej zwiedza, ogólnie krwi nie widzę. Dobry znak. Jeżeli chodzi o mydełko, to jaki fit zostawia na twarzy, to jest niesamowity po prostu. Seba, jeszcze raz, świetny produkt. Chcę się nim golić i chcę jakby się rozwijał, chętnie poznawać nowe bazy, twoje nowe bazy, bo to sama przyjemność się nimi golić. Ale nie o tym mowa, słuchajcie. O ABS-ie już była mowa, tutaj mówimy o maszynkach. Pojedynek musiał się odbyć, odbył się, więc sprawdzamy. Słuchajcie, szkło, teraz mówię o tak zwanym oryginale. Szkło. Minimalnie tutaj znowu takie schowaśki. Wiecie co to jest związane z tą głowicą? Że ona tak nie jest idealnie funkcjonalna, jeżeli chodzi o jakieś zakamarki, a tutaj u Snowiego jakaś tam wnęka jest. Tutaj żuchwa, szkło, dół, szkło. Tutaj też minimalnie podżuchwowe, ale to jest takie coś, że to się za chwilę go cofnie. Ogólnie rzecz biorąc, dokładnie tak jak na goleniu z drugim ustawieniem, jeżeli chodzi o prezentację maszynki. Świetny efekt. Coraz bardziej się chyba dogadujemy, bo zobaczcie, kontuzyjność jest skrajnie mniejsza, a tu jest naprawdę dobrze. Czy tak samo dobrze jest po drugiej stronie? Schowaśki na policzku. Słyszycie? Słyszycie? To nie jest zarost, który w potężnym stopniu został pozostawiony, ale są to schowaśki i tu. Pod żuchwę wbrew pozorom w miarę nie, czubek brody tak, pod żuchwą o wiele więcej zauważalnie, jeżeli chodzi o dół szyi bardzo, bardzo podobnie. Ale tutaj ta twarz jest całkowicie słabiej ogolona. Jednym słowem, test skóry tak zwany, bezdyskusyjnie w pojedynku wygrywa Merkur Futur. Bez dyskusji. Bardziej efektywny? Owszem, bardziej czuć żyletkę, ale z jaką przyjemnością później po goleniu patrzysz co zostaje, ten pan bez gadania detronizuje swojego klona. Czemu? Bo tutaj nie ma nic, a tu są schowaśki. Pracując już nim na twarzy, już wiedziałem, że całkowicie inne czucie żyletki, mimo że one, że tak powiem, podobnie wyglądają, jeżeli chodzi o rozłożenie swoich najszczerszych grzbietu i pokazanie żyletki, to powiem szczerze, że no tu trzeba by znacząco dużo więcej odkręcić, żeby uzyskać, podejrzewam, zbliżony poziom do tej dwójki. Więc efektywność jest gorsza. Może na wyższych ustawieniach, ale pozwólcie, że nie będę robił. Jeżeli ktoś robi klon, to na dwójce ma być tak jak w oryginale, tak w klonie. Nie będę tutaj szukał, co jest odpowiednikiem klona, jeżeli chodzi o charakterystykę i efektywność tego golenia, bo nie mamy tylu pojedynków w chęć robić, żeby tutaj pojedynek dwójka i trójka, czwórka, piątka, szóstka, może którymś będzie podobnie. No nie. Więc tutaj pod tym względem jest o wiele, wiele lepiej. Więc tutaj niestety wykonanie w miarę fajnie. Za tanie pieniądze w miarę fajnie. Czy tym się da ogolić? Tak. Podejrzewam, że podkręcę trójkę albo czwórkę i tego tutaj mogłoby nawet nie być. To nie jest zła maszynka, jeżeli chodzi o to, że ktoś nie ma takich pieniędzy, żeby nabyć oryginał. Czy da się tym ogolić? Moim zdaniem z wszystkich klonów, jakie widziałem, czyli Hensen, Progress i teraz Future, to jest najlepszy z klonów, jaki miałem w ręku. Czyli jednym słowem da się tym golić. Ciekawie to wygląda. Nawet nie jest jakoś dramatycznie wykonany. Jest w miarę ok. Cena tutaj przeważa. Ale to jest jedyny plus. Bo Merkur to Merkur. I sami wiecie, jakie jest moje zdanie. Ja osobiście, bo teraz już wchodzimy w moje prywatne preferencje, wybrałbym, jeżeli miałbym wybrać Merkura Future, nie Gold, bo to nie są moje klimaty, ale jakby mi Merkur zrobił czarną wersję, to nawet może bym tą rączkę przeżył i tą głowicę. Co nie zmienia faktu, że tak, na pewno bym nabył oryginał. Czemu? Bo to jest oryginał i tu wszystko gra, tu jest tak jak być powinno, ona goli z niesamowitą efektownością, ma potężny potencjał. I mimo, że to nie jest do końca moja bajka i na przykład z Progressem mam większą chemię niż z Futurem, mogę powiedzieć tylko jedno. Rozumiem całkowicie golących, którzy twierdzą, że to jest bardzo fajna maszynka i bardzo lubią się nią golić. Bo pięknie goli.
I to jest pokazane i na tym pojedynku, i na wcześniejszych filmach. Kropka. Słuchajcie, co po goleniu, to po goleniu, ale już trzeba to robić. Więc tu już jest suchutko, a nie powinno tak być. Polska baza, jeżeli chodzi o mydło, polska baza, jeżeli chodzi o pędzle, no to musiała być polska kwestia, jeżeli chodzi o aftershave. Wraca co? Chopin. Dokładnie tak. Wykańczam, bo mam, jak wiecie, jak ktoś ogląda mój kanał, mam pełną buteleczkę jeszcze dzięki Marcinowi. Dziękuję i pozdrawiam. Chopin, Miraculum. I to jest coś świetnego. Tak jak pierwsze dwa produkty polskie były świetne, ten Chopin też jest świetny. Zapachem, właściwościami, jakością. Nasz jest przede wszystkim, a raczej był. Czemu był? Bo już go nie produkuje Miraculum. I to jest jedyna zagadka Poliszynela, jaką się zastanawiam. Czemu on został wstrzymany? Zresztą na kanale się dowiecie, że niektóre inne wody, też bardzo fajne produkcji Miraculum, zostały wstrzymane. Nie rozumiem, no ale co zrobić? Słuchajcie, wiecie, że ja po oczach sobie nie lubię dawać, popalić. Ten dynks to już tutaj troszkę rezerwieje. O! I lecimy. Tak, nie jest to aftershave z tych. Okej, jeszcze troszkę, jeszcze parę psiknięć, kolego, nie świruj tutaj. O, właśnie tak. Nie jest to z tych suchych. Ona ma w sobie moc, taka, że jest dosyć gęsta. Może dlatego się ten psikacz nam zatyka, ale przede wszystkim zostawia bardzo dwie rzeczy. Fajny taki filmik, który opiekuje się skórą. No i ten zapach. Taka esencja, elegancja, jakość. Tutaj nie ma żadnego dziadkowe jakieś tam. To jest naprawdę przyjemnie, elegancko, niesamowicie. Chopin Aftershave Exclusive for Men Miraculum. Exclusive, tak. Chopin. Miano dobre. Szkoda, że już go nie ma. Co nie zmienia faktu, że my na tym goleniu mieliśmy świetny zapach, świetne opiekowanie się skórą, bo to naprawdę robi robotę. Chopin robi taką robotę. Słuchajcie, jest dobrze. Wbrew pozorom nie są to jakieś takie schowaczki, że ja się czuję totalnie niedogolony. To się za chwilę cofnie, a następne golenie będzie szybciej. A czym? To już Was zapraszam. Będzie ciekawie, będzie nowa koncepcja, jeżeli chodzi o maszynki i będzie się działo. Trzymajcie się, najlepszego. Cześć!